co to jest ceremonia, jak się do ceremonii przygotować, czy każde spotkanie, podczas którego spożywamy środki enteogenne, można nazwać ceremonią. Amanita ceremonialnie. Zacznijmy więc sobie od powiedzenia, co to w ogóle ceremonia jest. Znamy dwa znaczenia tego słowa, co najmniej dwa. Pierwsze znaczenie to podniesienie jakiegoś wydarzenia do rangi uroczystości. Ceremonie na przykład związane z dostaniem się na studia, bądź zakończeniem studiów, bądź zakończeniem jakiegoś etapu w życiu. Ale to znaczenie nie będzie nas dzisiaj za bardzo interesować. Nas interesuje znaczenie trochę bardziej pierwotne, takie znaczenie, które mówi, czy przypomina nam o tym, że ceremonia jest to jedno z najstarszych, znanych człowiekowi narzędzi transformacyjnych. Czyli od zawsze ceremonia używana była do transformacji swojego wnętrza i transformacji, czyli przemiany tego, co na zewnątrz. Ceremonie wywodzą się z takiego obyczaju siadania w kręgu i dzielenia się sobą. Dzielenia się różnymi swoimi opowieściami. Czy wobec tego każde spotkanie nazwać możemy ceremonią? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że abyśmy coś mogli nazwać ceremonią, muszą być spełnione przynajmniej 3 podstawowe warunki. Więc są 3 takie rzeczy, o których zaraz opowiem, które sprawiają, że pewne spotkanie zamienia się w ceremonię. Pierwszą z tych rzeczy jest pole. Opowiadałem już tę historię, jak to się stało, że grzyby zaczęły w pewnym momencie się przemieszczać czy polować. Otóż pewnego dnia, dzień trwał zapewne gdzieś mniej więcej 500 000 lat, twory jednokomórkowe, czy organizmy jednokomórkowe spotkały się i stworzyły pierwszy znany człowiekowi organizm wielokomórkowy. Tym organizmem wielokomórkowym, takim najbardziej pierwotnym, są dzisiaj śluzowce. One przez pół swojego życia są tworami jednokomórkowymi, w pewnym momencie się zbierają i nad indywidualną świadomością każdego z tych jednokomórkowych organizmów pojawia się coś w rodzaju pewnej superświadomości. Pojawia się świadomość pola, która powoduje, że one jakby wchodzą na nieco wyższy poziom ewolucyjny, zaczynają się specjalizować, współpracować ze sobą. Ten mechanizm znany jest do dzisiaj i ten mechanizm funkcjonuje na przykład w stadzie, ale ten mechanizm, z tego mechanizmu korzystamy też podczas ceremonii. Więc pierwszą rzeczą, którą musimy podczas ceremonii jakby zrobić, to jest zawiązanie pola. I to pole zawiązuje się wtedy, kiedy spotkają się osoby w przestrzeni serca z pewną określoną intencją, rozumiejąc, że są tu nie tylko po to, żeby czegoś doświadczyć, ale też, żeby służyć w jakiś sposób innym, swoją osobą i swoją opowieścią i swoim byciem. To jest bardzo ważna rzecz, o której częstokroć podczas ceremonii zapominamy. Dlatego jestem osobiście przeciwnikiem jakiegoś nadmiernego, umysłowego... Tak? Więc podczas ceremonii
jesteśmy nie tylko uczestnikami ceremonii, ale bardzo często jesteśmy też reprezentantami, czy jesteśmy elementem procesu innych osób. To pole, które zawiązujemy, jest w istocie pewnym polem alokalnym, samonastawczym i w jakimś sensie samonaprawialnym. I bardzo wiele rzeczywistości, które znamy w życiu, właśnie jakby o te teorię tego pola się opiera i z niej korzysta. Korzystają z tego roje, korzystają z tego stada, korzystają z tego roje, korzystają z tego stada, korzystają z tego też rodziny. Korzysta się z tej właściwości pola także podczas na przykład ustawień hellingerowskich, gdzie nasza podświadomość oddziaływuje na to pole, a to pole zwrotnie oddziaływuje jakby na nas, wyświetlając nam pewne bardzo istotne informacje na temat różnego rodzaju naszych obciążeń. Podczas ceremonii też z tego mechanizmu korzystamy. Ten mechanizm opowiada się poprzez zagęszczenie różnego rodzaju koincydencji, synchroniczności, różnego rodzaju zdarzeń czy mikrozdarzeń pomiędzyludzkich. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby podczas ceremonii czy po ceremonii nie w tym, co się wydarzyło, nie gmerać aż tak mocno swoim umysłem, nie omawiać tego, nie komentować, że ten się zachował tak, a ten się zachował tak, a ten zrobił tak, albowiem nie wiemy, czy w danym momencie, zachowując się tak, a nie inaczej, siadając tutaj, a nie tam, nie jesteśmy... Ty brałeś moją ładowarkę? Pamiętajmy więc, że uczestnicząc w ceremonii, jesteśmy też w jakimś sensie reprezentantami dla innych, czy swoją obecnością służymy innym. To jest bardzo ważne. Dlatego nie najlepszym obyczajem jest takie zbyt szybkie, zbyt nagłe i zbyt nachalne ocenianie tego, co się podczas ceremonii wydarzyło. W jakimś sensie możemy powiedzieć, że ceremonia jest pewnego rodzaju trąbą powietrzną, wywoływaną w kontrolowanych warunkach pomiędzy ludźmi, międzyludzką trąbą powietrzną. I częstokroć te spotkania międzyludzkie są bardzo intensywne i obfitujące w wiele różnych emocji. Drugą taką rzeczą, która jest podczas każdej ceremonii niezwykle istotna, to jest struktura. Struktura to jest pewien wewnętrzny kod, którym ceremonia komunikuje się z naszą podświadomością, czy komunikuje się z naszą duszą. Ten kod nie musi być zawsze zrozumiały dla naszego umysłu. Więc to jest pewien interfejs, za pomocą którego komunikujemy się z naszą pamięcią archetypiczną, czy z naszą podświadomością. I w jakimś sensie też z naszą duszą. Jeśli chodzi o tę strukturę, to nie ma jakiejś jednej dobrej ceremonii, nie ma jakiegoś przepisu, nie ma jakiegoś wzoru. Szamanizm czy tradycja szamańska nie jest religią, nie jest niczym skodyfikowanym. I prawdopodobne, że to właśnie jest w niej najpiękniejsze. Niemniej jednak możemy powiedzieć, że istnieją w każdej ceremonii pewne takie elementy, które są powtarzalne i które właściwie w każdej ceremonii istnieją. Przede wszystkim każde z tego typu spotkań odwołuje się w jakimś sensie do 4 żywiołów. Czy na każdej ceremonii te 4 żywioły są reprezentowane.
Nie inaczej jest z ceremoniami katolickimi na przykład. Jest dym, który symbolizuje powietrze czy modlitwę, jest woda, którą kapłan obmywa ręce, jest ogień, który się cały czas pali na ołtarzu i jest kamień, który musi być w ołtarz wbudowany, o ile sam ołtarz nie jest kamienny. W przypadku tych ceremonii szamańskich, bo nie jest to jedyny rodzaj ceremonii, odwołujemy się również do 4 kierunków świata i 4 zwierząt, świętych zwierząt medycyny szamańskiej, zwierząt, które tworzą koło medycyny szamańskiej, które są reprezentantami też różnych naszych aspektów, przypominają nam o pewnych rzeczach, uczą nas i kierunkują nasz proces w stronę takiego w najbardziej życiodajną z perspektywy terapeutycznej stronę. Oczywiście tutaj z tymi zwierzętami, czy jakby z samą strukturą ceremonii może być, jest tu spora dowolność, bo w zależności od doświadczenia osoby prowadzącej, tego, z jakiego rytu się wywodzi, z jaką kulturą, z jaką tradycją jest związana ta ceremonia, to albo same zwierzęta mogą się zmieniać, albo mogą pojawiać się jakieś inne elementy. Na Syberii na przykład takim świętym ptakiem, który jest czczony, jest kruk. Te święte zwierzęta w szamańskim kole medycyny to jest koliber, to jest wąż, Sachamama, to jest jaguar, otorongo i orzeł. W katolicyzmie też te zwierzęta są mniej więcej reprezentowane, przypisane są do 4 ewangelistów, to jest z tego co pamiętam bawu, orzeł, lew i człowiek. Tak się przyjmuje. Czym różni się ceremonia, to też jest ważne, czym różni się ceremonia od rytuału, czy ceremonia jest rytuałem. Ceremonia nie jest rytuałem. Rytuał tym różni się od ceremonii, że sam w sobie posiada pewną moc sprawczą. Czyli na przykład ceremonia zaślubin jest rytuałem, dlatego że pewne gesty, które wykonujemy i pewne słowa, które wypowiadamy, jakby związują czy rozwiązują pewną rzeczywistość, wpływają bezpośrednio na rzeczywistość. Podczas ceremonii tego nie ma. No, jeżeli wykonujemy pewne gesty w nadziei, że same te gesty wpłyną na rzeczywistość, czy słowa, które wypowiemy, czy przywołanie jakichś zwierząt, no to jest to trochę, no to jest to magia. Biała, czarna, no nieważne, magia. Natomiast ceremonie z magią wspólnego nie mają nic. Odwołują się do pewnych... Ceremonia zawsze odwołuje się do pewnych mechanizmów, które są w człowieku, mechanizmów samonaprawczych i mechanizmów samoregulujących, które mamy w sobie. I tu przechodzimy do kolejnej ważnej rzeczy. Podczas ceremonii, choć trzeba przyznać, że ceremonie są różne i o tym też zaraz powiem, ale zazwyczaj szaman albo curandeiros nie jest psychoterapeutą, nie jest lekarzem, nie jest psychologiem. Podczas ceremonii to my sami siebie leczymy. Podczas ceremonii wszystko, co przychodzi do nas, nie przychodzi do nas z zewnątrz, tylko przychodzi z naszego wnętrza. Pomimo, że mówimy, że pracujemy z duchem pewnej rośliny, pamiętajmy jednak o tym, że jest to język dosyć archaiczny.
pracujemy z pewnymi polami informacyjnymi, pracujemy z naszą pamięcią archetypiczną, pracujemy z naszą duszą, pracujemy z najczystszym, najprostszym zapisem o nas, który się w nas znajduje. Wspomniałem o tym, że ceremonie są różne, bo są różne, bardzo różne. I funkcja osoby prowadzącej ceremonię też jest różna. Na pewno spotkacie albo otrzecie, albo być może uczestniczyliście w takich ceremoniach, gdzie osoba, która prowadzi ceremonię, jest tylko i wyłącznie tak zwanym sit-triperem, czyli tylko po prostu siedzi i czuwa nad tym, żeby ten cały proces przebiegał w miarę bezpiecznie. Tak też może być. Są ceremonie, podczas których enteogeny wykorzystuje się czysto psychoterapeutycznie i to są ceremonie prowadzone przez psychoterapeutów. Są to bardziej psychoterapie. Korzysta się tam z narzędzi psychoterapeutycznych. Korzysta się z psychologii procesu. Też tak może być. My jednak, czy jakby, no ja mogę mówić tylko i wyłącznie o tych ceremoniach takich, nazwijmy je źródłowych, czyli takich ceremoniach, w których, czy podczas których korzystamy z pewnych narzędzi, które są nazywane narzędziami szamańskimi, aczkolwiek słowo szaman to też jest dosyć młode określenie. Na przestrzeni wieków ludzie zaobserwowali z jednej strony, bądź ludzie zaobserwowali, bądź była to wiedza, najprawdopodobniej tak było, że była to wiedza też im przekazana w jakiś sposób, że istnieje pewna grupa roślin, które mogą nas leczyć nie tylko na poziomie fizycznym, ale mogą nas leczyć również na poziomie psychicznym, czy pomagać nam w naszym wzroście duchowym. Niemniej jednak używanie tych roślin obwarowane było pewnymi ograniczeniami i związane było z koniecznością stworzenia pewnych określonych warunków i okoliczności, żeby móc te rośliny przyjmować w sposób bezpieczny i z korzyścią dla naszej psychiki, a nie po to, żeby zrobić sobie jakiś bałagan w głowie. I w związku z czym jakby pewna wiedza dotycząca tych roślin została złożona w rękach osób, które nazwano curandeiro. Nazywano je różnie, no akurat takie określenie z Ameryki Południowej wygrało casting w naszym języku na najbardziej popularne określenie oddające pewną specyfikę pracy. Zawsze jest to osoba w jakiś sposób wybrana przez te rośliny i pewna wiedza dotycząca rośliny też jest przekazywana tej osobie na najróżniejsze sposoby. Trzecia rzecz, niezbędna do tego, żebyśmy jakieś spotkanie nasze mogli nazwać ceremonią, to jest ekstaza. Ekstaza, czyli to, dlaczego pewna rzecz, dla której większość osób o ceremoniach marzy czy myśli. Aczkolwiek ekstaza nie zawsze jest tym, co w naszych głowach z ekstazę rozumiemy. Mówię o tej ekstazie ceremonialnej. Ekstaza, czyli wyjście ponad, czy wyjście na zewnątrz, poza, eks. Więc ekstaza jest to stan, w którym możemy wyjść nieco ponad swój umysł i zobaczyć go z jakiejś perspektywy, ażeby móc rozwiązać pewne problemy, czy związane z funkcjonowaniem tego umysłu, bowiem umysł właśnie jest siedliskiem, największym siedliskiem różnego rodzaju naszych problemów, nie tylko zdrowotnych, ale też psychicznych czy duchowych.
Szamanizm uważa, że właściwie bardzo trudno jest rozwiązać pewne problemy umysłu z poziomu umysłu. To jest jak wbijanie krzywego gwoździa popsutym młotkiem. Więc od zamierzchłych czasów poszukuje różnego rodzaju technik czy sposobów na to, żeby móc ponad ten umysł wyjść, czyli niejako stać się przestrzenią, w której się zdarzam, odizolować się na chwilę, czy wyjść ponad samo to zdarzanie się, żeby pewne procesy zaobserwować. I tu rzeczywiście pewną pomocą są dla nas psychodeliki. Psychodelis, czyli rośliny objawiające umysł, bądź w niektórych tłumaczeniach objawiające duszę. Nie zawsze i nie wszędzie do osiągnięcia tej ekstazy, czyli tego stanu eks, czyli tego stanu zwanego szamańskim stanem świadomości, bądź stanem psychodelicznym, czy odmiennym stanem świadomości. Nie ma, wydaje mi się, póki co w języku polskim jakiegoś dobrego określenia na ten stan, oddającego pełnię tego miejsca, w którym się znajdujemy. Więc nie zawsze są to jakieś rośliny. Niekiedy szamani wprowadzają nas w ten stan za pomocą bębna, tańca, śpiewu, pewnej muzyki o określonej częstotliwości, bądź na przykład specjalnego sposobu oddychania, jak w oddychaniu holotropowym. Bądź wszystkie te rzeczy są ze sobą synchronizowane po to, żeby na chwilę nas jakby przenieść w nieco inne miejsce, z którego możemy zaobserwować to, jak funkcjonujemy, jak funkcjonuje nasz umysł, jak funkcjonują w nas pewne mechanizmy, po to, żeby przyjrzeć im się z pewnego dystansu. Więc takie 3 elementy muszą być zachowane. Teraz o samej amanicie. Amanita w celach ceremonialnych była używana od zamierzchłych czasów. Właściwie pamięć o niej do naszych czasów przetrwała głównie właśnie z takiego sposobu używania jej. Wiemy, że używali jej szamani syberyjscy, wiemy, że używano ją w Indiach, wiemy, że używali ją Indianie Ameryki Północnej, więc wydaje się amanita enteogenem do tego dobrym. Niemniej jednak powiedzieć sobie trzeba, że jest enteogenem dość trudnym w takim użyciu ceremonialnym. Powtarzam to któryś raz, ale nie mówię tego po to, żeby jakoś gloryfikować siebie jako akurat osobę zajmującą się amanitą. Jest enteogenem trudnym głównie przez to, że większość enteogenów, z którymi się stykamy, czy większość roślin świętych, które używane są podczas ceremonii, są to tak zwane enteogeny indolowe. Potrafią sięgać do naszej serotoniny i z tej serotoniny budować w nas pewnego rodzaju wizje, wglądy, odczucia, stany, w których to możemy się przeglądać, niemalże jak w lustrze. Amanita nie ma takiej zdolności, pozornie nie ma, dlatego że amanita działa w obrębie nieco innych receptorów, ale w związku z tym, że działa w obrębie receptorów, które znajdują się w zasadzie w każdej jednej komórce naszego ciała, to na dobrą sprawę może czy potrafi wszystko. Ale nie zawsze chce.
Pewną trudnością w pracy z Amanitą jest to, że Amanita potrafi nas w takich podróżach ceremonialnych pozostawić bez doświadczenia. Bez doświadczenia takiego, jakiego oczekujemy. Bo my, przyjeżdżając na ceremonię, oczekujemy jakiegoś lotu, przeczołgania, przetyrania, niekiedy jakichś wizji, jakichś wglądów. To nie zawsze się zdarza przy Amanicie. Amanita jest enteogenem, który potrzebuje trochę więcej czasu. Amanita jest enteogenem, który podczas ceremonii potrafi jakby wejść czy powiedzieć nam coś o nas z zupełnie innego miejsca niż się spodziewamy. I Amanita jest takim enteogenem, który dużo chętniej opowiada się przez pewne pole, czy przez koincydencje, poprzez wyświetlanie nam czegoś na zewnątrz, niż poprzez takie sensu stricto stany wizyjne. I tu dochodzimy jakby do takiego tematu, który jest ważny, co przeszkadza nam najbardziej w takim, nazwałbym to, dobrym przeżyciu ceremonii. Pierwszą taką rzeczą, z którą musimy sobie poradzić, to są bardzo często nasze nadmiernie wybujałe oczekiwania. Przyjeżdżamy na ceremonię amanitową, czy uczestniczymy w takiej ceremonii, bardzo często uczestnicząc w innych wcześniej ceremoniach, bądź to ayahuasce, bądź to psylocybinie, bo są miejsca, gdzie te ceremonie są legalne, bądź to peyotlu, bądź to coraz bardziej ostatnio popularnym sasafrasie, i oczekujemy, że to będzie coś podobnego. Nieraz bywa, bo tak jak powiedziałem, Amanita naprawdę potrafi dać nam bardzo różne doświadczenia i niektóre z nich są bardzo podobne do doświadczeń na przykład psylocybinowych czy ayahuaskowych, ale nie zawsze tak jest. Amanita zawsze, ale to zawsze będzie prowadzić nas w stronę zrozumienia siebie, czy identyfikacji siebie jako pewnej przestrzeni, w której się zdarza. Jeżeli byśmy zebrali wszystkie systemy duchowe, które są na świecie, i starali się je zawęzić do jakiegoś jednego czy dwóch zdań, które są w nich najważniejsze, to bardzo prawdopodobne, że te zdania brzmiałyby tak. Człowiek, a co za tym idzie każde jedno stworzenie, a co za tym idzie Bóg, ma pewną trójistą naturę. Więc człowiek jest zarówno tancerzem, czyli kimś, kto się zdarza, jest tańcem, czyli jest zdarzaniem się, ale jest też, o czym bardzo często zapominamy, przestrzenią, w której się zdarza. A pytanie, które moglibyśmy zadać i które zadają nam przez wieki wszystkie mądre pisma, brzmi: z czym w danym momencie się najbardziej identyfikujesz? Czy identyfikujesz się z tancerzem i tańcem, czyli czymś, co jest chwilowe, co jest przemijające, co jest w jakimś sensie ulotne, jest trudne do zatrzymania i bardzo zmienne? Czy identyfikujesz się z przestrzenią,
której się zdarzasz. Ta identyfikacja z przestrzenią, głęboka identyfikacja, nie tylko umysłowa, ale głęboka całym sercem, wszystkim tym, co mamy, zwana jest w pewnych kulturach oświeceniem, w niektórych królestwem niebieskim, w niektórych przebudzeniem, rozmaicie, ale chodzi mniej więcej o to samo. I Amanita może nam tego typu jakby, czy do tego rodzaju wglądu nas zawsze prowadzi rozmaitymi sposobami. I tego zasadniczo podczas ceremonii się uczymy. Szukamy w sobie obserwatora. Szukamy w sobie tego, który jest poza zdarzeniami. Szukamy w sobie tego, który jest świadomością, czyli szukamy w sobie bycia pewnym kontenerem, bycia pewną przestrzenią, w której opowiadają się różne historie naszego życia. Podczas ceremonii amanitowych, które trwają trochę dłużej niż te ceremonie indolowe, bo przynajmniej te ceremonie, które prowadzę od jakiegoś czasu, stają się ceremoniami dwudniowymi, no bo musimy mieć czas na zawiązanie pola. Amanita też potrzebuje czasu, Amanita też jakby musi być trochę inaczej dawkowana, żeby skutecznie w nas działała. To dawkowanie musi być troszkę bardziej rozciągnięte w czasie. Podczas ceremonii musi być czas, bo musi być moim zdaniem na sen, bo sen poamanitowy jest czymś też bardzo ważnym i bardzo znaczącym, więc tu nie możemy się śpieszyć. Wchodząc w pewną przestrzeń ceremonialną, musimy przestrzegać paru zasad związanych jakby też z tą strukturą. Jedną z tych zasad jest też to, że się ze sobą nie komunikujemy nadmiernie. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Żebyśmy nie uruchamiali co chwilę naszego umysłu, który podczas ceremonii jest dla nas w jakimś sensie największą przeszkodą. I czymś, czym powinniśmy się w jakimś sensie zająć, ułaskawić. Dlatego, że umysł podczas ceremonii postawiony zostaje przed takim wyzwaniem, którego bardzo nie lubi. Czyli musi na chwilę porzucić kontrolę. Dla wielu osób jest to po prostu temat nie do przeskoczenia na pierwszej czy drugiej ceremonii i albo potrzebują bardzo silnych enteogenów, które je zabierają wręcz, ale Amanita do nich nie należy, jest tutaj dosyć taka delikatna, albo po prostu cierpią, dlatego że zatrzymują się w pewnym takim stanie pomiędzy, w takim stanie, nazwijmy to, bardą, gdzie nie są w stanie jeszcze wypiąć się z tego ciągle kontrolującego umysłu, ale już są pobudzeni poprzez działanie enteogenów i się troszkę szamoczą. Przychodząc na ceremonię, czy decydując się, żeby uczestniczyć w ceremonii, przychodzimy pracować z danym enteogenem. Co to znaczy pracować? To znaczy dać się poprowadzić w pewne miejsce w nas, które jest miejscem pozaumysłowym. Bo umysł podczas ceremonii jest dla nas największym zagrożeniem. Dlaczego? Dlatego, że on również jest w pewien sposób pobudzony
jest trochę wystraszony zawsze. I tu zaczyna się miejsce dla szamana, czy prowadzącego ceremonię, który za pomocą pewnych dostępnych mu narzędzi stara się ukierunkować ten proces na tyle, na ile się da, nie zakłócając go, żeby ukierunkować nas na pewną szczelinę, czy na pewną możliwość, która się w nas otwiera, bo Amanita otwiera wiele drzwi i wiele możliwości. Czy wejdziemy akurat w tą możliwość? Możemy, ale nie musimy. Tą możliwość my nazywamy Viracocha, czyli brama słońca. Można ją nazwać również ucho igielne, bo mówimy trochę o tym, ta metafora mówi nam o tym, że jest to dość wąskie przejście. Ale nad tym pracujemy podczas ceremonii, tego się uczymy, tego uczy nas Amanita, tego uczy nas akurat ten enteogen. Nie zostawiając nas nigdy bez bardzo ważnej lekcji, nawet jeśli czasem nie dostaniemy doświadczenia takiego, o którym myśleliśmy, czy którego oczekiwaliśmy, to bardzo często ten brak doświadczenia jest też głębokim doświadczeniem dla nas i wielką lekcją. Pamiętajmy o tym, że ceremonie są tylko narzędziem. I to narzędziem nie dla każdego, bo nie dla każdego. Jest naprawdę bardzo wiele różnych dróg, różnych możliwości, różnych narzędzi, żeby rozwijać się duchowo, żeby dojrzewać, żeby stawać się coraz lepszym, coraz mądrzejszym, coraz bardziej świadomym tego, kim jesteśmy człowiekiem. To jest jedno z. Żeby zdecydować się na uczestniczenie w ceremonii, trzeba mieć trochę cierpliwości, trzeba mieć troszkę odwagi, trzeba mieć trochę jakby skłonności do tego, żeby lubić chodzić takimi bardziej krętymi ścieżkami, a nie szerokimi asfaltowymi drogami. Ceremonia zawsze jest takim przyspieszonym kursem naszego człowieczeństwa i wynikają z tego pewne profity, ale też pewne ograniczenia związane z ceremonią. Pewne profity, że możemy pewne rzeczy przerobić czy zobaczyć szybciej. To na pewno. Ale ograniczenie polega na tym, że niekiedy dostajemy tak dużo informacji, tak dużo wglądów, że nie wiemy, co potem z nimi począć. Jak je wprowadzić w życie. Dlatego bardzo ważnym po ceremonii jest ten następny dzień, czyli tak zwana integracja, czyli możliwość osadzenia tego, pozostając cały czas jakby w kręgu. Czasem zdarza się tak, że ta integracja, czy to doświadczenie trwa dłużej niż dzień. Niekiedy takie ceremonie w nas zamykają się dopiero po paru dniach, czy po 2 tygodniach. Niekiedy ceremonia dopiero otwiera coś w nas, a nie zamyka. Tak też bywa. Ten film początkowo miałem nagrać w takiej serii dla patronów, czyli w serii Amanita dla lubiących przygody.
postanowiłem jednak mimo wszystko podzielić go na dwie części. To znaczy jedną część udostępnić wszystkim, a drugą część, do której Was zapraszam, tym, których ten temat może trochę bardziej zainteresuje czy zafrasuje. Więc w tej drugiej części, która dostępna będzie dla każdego, kto wpłaci jakąś drobną sumę, potwierdzając w jakiś sposób swoją świadomość i swoją pełnoletność na konto Inspiracji Oddech, stając się tym samym patronem tego kanału, będzie miał możliwość skorzystania z drugiej części tego filmu, w którym już trochę bardziej szczegółowo i praktycznie mówię o tym, jak można spróbować samodzielnie pracować z Amanitą. W tej drugiej części chciałbym Was zaprosić do pewnego ćwiczenia, czy do pewnej medytacji, która jest medytacją kierowaną, która pozwoli nam namierzyć w sobie, czy udać się w poszukiwaniu tego momentu, tego stanu, który w pracy z Amanitą nazywamy stanem hipnagogicznym, czyli tym stanem, w którym Amanita ma nam najwięcej do zaproponowania i do zaoferowania. Jest to taki stan, w którym jesteśmy dość blisko snu i w którym właśnie coraz bardziej zamieniamy się w obserwatora tego, co się w nas i wokół nas dzieje. I taką właśnie medytację Wam zaproponuję. Tą medytację można również sobie czasem robić, niekoniecznie używając Amanity. Bardzo serdecznie dziękuję oczywiście wszystkim patronom, wszystkim osobom, które wspierają nasz kanał. Bardzo to ważne, jak tylko mogę, będę starał się odwdzięczyć się Wam wszystkim, dzieląc się swoją wiedzą, ale też trochę jakby strukturyzując wszystko to, co robimy. Mam parę próśb i mam parę takich inspiracji czy zachęt dla Was. Wielkim moim marzeniem jest to, żeby wokół tego kanału, wśród osób, które bądź to uczestniczyły w naszych ceremoniach, bądź to wsparły nasz kanał, bądź to osób, z którymi się jakoś tam zetknęliśmy, osób, które tworzą coraz większą społeczność. Znaczy, chciałbym te osoby zebrać w jakąś grupę, ale potrzebuję tu trochę pomocy, bo ja nie jestem jakimś super internetowym Joe i z paroma rzeczami po prostu nie mogę sobie poradzić. Trochę nie mogę sobie poradzić, trochę po prostu brakuje mi czasu, żeby się tym zająć, a coraz bardziej odczuwam taką potrzebę. Jeżeli znalazłby się ktoś taki, kto chciałby mi odrobinę w tych internetowych rzeczach pomóc, to napiszcie po prostu do mnie, napiszcie maila. Obiecuję, że jak tylko będę potrafił, to będę się takim osobom też odwdzięczał. Chodzi na przykład o to, mam sporą bazę maili od osób, które dokonały wsparcia naszego kanału, ale nie wiem, jak to zamienić na grupę. Bo żeby była grupa, no to muszę mieć jakieś kontakty facebookowe do tych osób. A chciałbym mieć taką przestrzeń, żeby móc wspierać Was, czy wymieniać się z Wami różnego rodzaju informacjami, sugestiami, czy intuicjami,
niekoniecznie robiąc to pod filmami, bo teraz dzieje się tak, że dostaję od Was maile, dostaję od Was wiadomości na jednym messengerze, na drugim messengerze, pod różnymi filmami. Bardzo dużo na te wiadomości też różne odpowiadam, ale czasem niektóre tematy powtarzam po parę razy, to raz, niektóre wiadomości, które sobie odkładam na odpowiedzenie ich na później, potem mi się gdzieś gubią. No tak by było zręczniej, fajnie byłoby, gdybyśmy mogli taką grupę zacząć powoli tworzyć. Jeśli ktoś ma trochę czasu, a chciałby się w coś takiego zaangażować, szukam też osób, które pomogłyby mi trochę w prowadzeniu tego naszego profilu na inspiracji oddech. Bo to zostałem trochę z tym sam i też nie nadążam, nie przerabiam po prostu trochę tego wszystkiego. A teraz jest też taki czas, kiedy Amanita wiele osób nowych gdzieś tam woła i wiele pytań się pojawia. No poza tym naprawdę uważam, że jest taki czas, że fajnie, żebyśmy zawiązywali takie pole też między sobą i te narzędzia mogą nam po prostu w tym pomóc. Szukam też osób, szukam wolontariuszy, takich, którzy pracując zdalnie chcieliby pomóc mi, czy nam, mi i Marzence, w organizacji przyszłorocznego festiwalu. Dlatego, że mamy wielkie takie marzenie, żeby móc w końcu spotkać się z Wami w realu. Na jakimś tygodniowym, może 10-dniowym festiwalu, który mógłby się odbyć w wakacje w lipcu przyszłego roku. Najprawdopodobniej mamy już miejsce, takie, które staje się naszym miejscem powoli ceremonialnym i na razie je sprawdzamy, ale jeżeli się okaże, że tam wszystko jest ok, to będziemy przenosić się tam z całym Shantaram. No dlatego, że ten port Tuo dla Me zawsze pozostanie w naszych sercach jako takie miejsce, gdzie rozpoczęliśmy, gdzie zwodowaliśmy tę łódź, ale każdy, kto był w tym roku, wie, że to miejsce po prostu już trochę nie jest jakby do końca tym miejscem, którego szukamy. On się tak dynamicznie rozwija, już jest po prostu, stało się takim miejscem bardzo rozbrykanym, a nam trochę w tych naszych działaniach jest potrzeba więcej ciszy, więcej spokoju. Więc szukamy nowego miejsca, ale nie wiem, no może gdzieś takie miejsce macie i może chcielibyście nas zaprosić na wakacje. Mamy te nasze namioty, mamy nasze tipi, mamy podest, mamy po tym roku sporo takich rzeczy i mamy dużo chęci, żeby taki festiwal czy taki zlot zorganizować. Byśmy mogli uczestniczyć w jakichś fajnych ceremoniach, w jakichś fajnych koncertach, w jakichś fajnych warsztatach, powymieniać się doświadczeniami, zaprosić parę osób, takich, które pracują z Amanitą, może niekoniecznie tylko z Polski. Znam parę takich osób, które mogłyby przyjechać. Myślę, że to byłoby fajne. Czas już jest ku temu, żeby jakieś wstępne przygotowania rozpocząć, bo niedługo już każdy z nas będzie trochę myślał o wakacjach. Jeżeli by się takie osoby znalazły, które chciałyby jako wolontariusze trochę popracować w wolnych chwilach, w zamian za to, żeby potem być i fajnie sobie tam wypocząć, to przysyłajcie mi maile swoje z jakimś akcesem i z krótką informacją, kim jesteście. No, może jakąś taką fajną grupę
stworzymy i może mając tu duże, fajne, amanitowe wsparcie, będziemy mogli w fajnym kolektywie w wakacje trochę ze sobą pobyć. No i trzecia rzecz, oczywiście ceremonie, bo jest o ceremoniach. Tak, chciałbym Was zaprosić na takie ceremonie amanitowe po paru miesiącach nie prowadzenia ceremonii w ogóle, bo był to taki czas, kiedy musiałem trochę się też poboksować ze swoimi rzeczami, z paroma rzeczami się też poukładać. Musieliśmy po prostu też zająć się innymi rzeczami. W życiu trochę nas zaabsorbowało to szantaram i takie kwestie logistyczno-organizacyjno-ludzkie. Ale wracamy do tematu ceremonii. Jesienią razem z moją małżonką Marzenką zapraszamy Was na takie ceremonie, które będą odbywać się w październiku i w listopadzie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, proszę o kontakt mailowy inspiracjaoddech@gmail.pl albo com, nie wiem, sprawdźcie. Pod filmem napiszę. Nie pamiętam. No i tak, no jest parę takich rzeczy, które trochę mi leżą odłogiem. Obiecałem gdzieś tam w jakimś filmie, że dla osób wspierających nasz kanał stworzę takie repozytorium wiedzy i mam już dużo tych artykułów, jakby dużo materiałów przygotowanych, takich, które poznajdywałem w internecie, książek, które poskanowałem, które są i którymi chciałbym się podzielić, bo nie jest to żadna wiedza tajemna. Jest to wiedza, która powinna być jak najszerzej promowana, ale nie mam, tak naprawdę nie mam tak do końca czasu, żeby się tym zająć i samemu trochę trudno mi jest to wszystko ogarniać. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, nie jestem taką osobą, która byłaby w tych internetowych rzeczach z jednej strony biegła, a z drugiej strony, która by to jakoś tak czuła po prostu ten klimat. I ostatnia rzecz z ogłoszeń parafialnych. Moi drodzy, moi kochani, moi wspaniali, zbliża się rocznica otwarcia naszego kanału. No, niedługo będzie rok. To był niesamowity rok. Bardzo Wam za ten rok dziękuję. Coraz więcej osób gromadzi się w tej naszej społeczności. Nie jest to może jakaś społeczność gigantyczna, ale wierna, fajna, oddana. Mnóstwo pięknych, dobrych słów, ale też czasem gorzkich. No, jak to w życiu. Ale chciałbym z tej okazji nagrać taki odcinek może trochę specjalny, taki odcinek Q&A, tak to się bodajże nazywa. Taki odcinek, w którym będę odpowiadał na Wasze pytania. Więc pod tym filmem, jeżeli macie jakieś pytania różne do mnie, pytania dotyczące amanity, ale może też dotyczące ceremonii, w ogóle dotyczące też, no, w ogóle jak macie jakieś pytania, na które chcielibyście, czy jakieś rzeczy, które chcielibyście, żebym się odniósł, to jeśli tylko będę potrafił, bo też przecież na wiele pytań mogę nie znać odpowiedzi, to też szczerze powiem, no to z wielką chęcią na nie właśnie w tym odcinku odpowiem.
Subskrybujcie, lajkujcie, wspierajcie, promujcie nasz kanał, piszcie pod tym filmem swoje pytania, a jak ktoś ma ochotę, to zbierajmy się, zbierajmy i zróbmy latem fajny festiwal.